No dobra, to co kochani, jedziemy z kolejnym odcinkiem. Zakładamy okulary przeciwsłoneczne, bo w Norwegii słoneczko 4 stopnie jest. No jest ciutkie pochmurne niebo, ale słoneczko wychodzi pięknie zza gór. W aplikacji CapCut przycięłem film, który wczoraj nagrałem. Też podobny czas, 51 minut i 32 sekundy, a 2 dni temu nagrałem 51 minut i tam chyba 15 sekund. Mówię, kurde, gdzie jest ten film z wczoraj? Niezgodny, niezgodna. Opowiem Wam o 2 sytuacjach. Jedną Turka, a drugą moją. I o tym, jak wstałem dzisiaj rano i otwieram okno. Jest taka piękna cisza, widzę góry, fiordy, słoneczko, które jest za budynkiem, ale jest widoczne, jak rozświetla wierzchołki gór. Śpiew ptaszków, powiem Wam, że czuję, jest tak cicho, tak spokojnie. No, uwielbiam ten stan, uwierzcie. Uwielbiam nagrywać, cieszyć się tym, że to robię i nieważne, tak jak mówiłem, że Nordic Wild West już żyje swoim życiem. W tej innej rzeczywistości bawimy się, wygłupiamy i to jest najfajniejsza rzecz, jaką robię. Robię to, co kocham. Nie pracuję. Pieniądze przychodzą, gdy są potrzebne. To jest dopiero zaufanie życiu. Tam nie ma braku kontroli jej. Uwierzcie mi, to jest fantastyczne uczucie, tak jak Shri Maharaja powiedział, że żeby być wolnym od tego świata, musisz umrzeć dla niego. Wtedy wolność jest czymś nie do opisania i to jest naprawdę coś cudownego. To jest naprawdę fantastyczne uczucie. Jeżeli to jest 10% albo 15% tego uczucia, o którym on mówił, to uwierzcie mi, że ten stan tak jakby się we mnie rodził. Dlatego te 4 pory roku, te 4 żywioły, z którymi się utożsamiam, jak się utożsamiam, są czymś wyjątkowym. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłem Wam, że chyba 8, że skradziono Wam te myśli, że zasiano Wam zwątpienie, że inni bliscy, znajomi, otoczenie pokazywało Wam, że jesteście tylko ciałem, że oprócz tego ciała nic nie możecie. A ja już teraz tak naprawdę tym ciałem to mało wiele co robię. No bawię się trochę tutaj, wiecie, nagrywam te filmy i tam wczoraj byłem w restauracji, wziąłem sobie kawałek tortu czekoladowego, odpaliłem 2 laptopy, położyłem dziennik, telefon. W jednym oglądałem Stop Market, giełdę, a w drugim poprawiałem napisy do filmu, który dodawałem w YouTube. I widziałem, jak kelner obsługiwał, czy może nie widziałem, czułem za plecami, jak kelner obsługiwał ludzi, albo jak zbierał naczynia, to zatrzymywał się i patrzył, że mam 2 laptopy otwarte i wodę mam z miętą i z miodem i z cytryną swoją, ale wziąłem ten tort czekoladowy. I fajnie było, 75 koron mi nabiła, dałem 5 koron na piwku i mówi, o, uśmiechnął się, dziękuję. I to przychodzi z taką lekkością. Tam nie ma już takiego czegoś, że coś się traci. Ja tego uczucia już w sobie nie mam. A kiedyś bałem się wejść do sklepu. Ja bałem się cen po prostu. To było... Kurde. Wierzcie mi, największy progres, jaki możecie, kochani, zrobić sami dla siebie, to nie rozglądaniem się na prawo i lewo na innych. Tylko całe skupienie ma być tylko na jednej istocie na świecie. Na Was. No chyba że macie bogatych rodziców i
dają wam kieszonkowe, to wtedy możecie skakać, bawić się i tak dalej. Ale jeżeli przeszliście jakieś problemy, traumy albo przykre doświadczenia z waszego życia, to zostawcie to. Nie dawajcie temu energii, to umrze. Ale ego nie chce, żeby to umarło. Wiecie dlaczego? Bo on żyje dzięki cierpieniu. On żyje dzięki ciągłym powrotom w te miejsca. A to po prostu niezasilane się rozpuszcza, żeby nie nazywać to tak drastycznie. To się po prostu rozpuszcza, ta przeszłość. Fajnie dzisiaj kontemplowałem trochę rano o tym, jak Jezus na krzyżu mówił do swojej matki, mówi: matko, oto syn twój, a synu, oto matka twoja. Czyli nawet na krzyżu nie utożsamiał się z rolą. On oddał rolę syna i oddał rolę innym, którzy jeszcze chcą tu grać. I tak samo jak ja, Echo. Ja oddaję innym rolę. Ja mogę być twoim najlepszym przyjacielem, ale tak jak Lisek z Małego Książę. Nie staraj się, żebym cię oswoił. Bo będziesz płakać, skrzywdzę cię. Ja podróżuję w tym życiu, a nie go spisuję kontraktami różnymi. Rzeczywistość mi pokazała, że jak wezmę kredyt na dom, to będę miał coś w tym świecie, ale ja nic od tego świata nie chcę. Nic. Ja rzeźbię i kreuję w swoim świecie. A ten świat mi to poddaje na tacy. I to nie, bo jestem lepszy. Nie, zrobiłem mega proces. Tak jak mówią, fajnie czytałem jedną książkę, gdzie mówili, że to było tak jak człowiek myśli, James Allen. Piękna książka, bardzo cienka, jak zeszyt cienka. Zapraszam do zakupu tego. To nie jest reklama tej książki, tylko zapraszam do tego, jeżeli nie lubicie czytać, a to jest bardzo mała książka. Bardzo mała i bardzo cienka. Bardzo delikatnie się czyta. I nikt nie widzi, każdy może spojrzeć tak jak inni udawają, że ja będę teraz Echo, to ja też zmienię sobie imię i będę niewidzialny dla systemu, system mnie nie będzie widział i tak dalej, że pieniądze będą do mnie przychodzić, ale to tak jakbyś w swoim samochodzie kupił tylko lusterko te, które ja mam. A ja mam Peugeota 3008 z 2011 roku, czy 10. Nieważne, whatever. Dacie wiarę? I to jest magiczne. Tego nie można udać. Tak samo jak ja nie mogę udać sportowca, który biega 5-10 lat i trenuje wytrwale i zdobywa tam te puchary, bo chce być najlepszy i tak dalej. Ja już nie chcę być najlepszy. Ale ja nie mogę pobiec z nim w maraton, bo ja bym wypluł tam, chyba wszystkie swoje te organy, ale po co mi to? Ja mógłbym się przebiec z nim kawałek i tyle. Ale jak ktoś mówi, że w 15 sekund robi to samo, co ja zrobiłem w kilka lat, no to mega szacun. Ja bardzo podziwiam takich ludzi w ego, którzy myślą, że poudają trochę kozaka 1-2 dni i oni myślą, że cała rzeczywistość się dla nich zmieni, ale rzeczywistość to jest kropla. Kropla drąży skałę. Ja widzę, ile teraz te procesy mi dają. Te wiosna, lato, jesień, zima. Ja tylko pracuję w wiosnę i lato. Jesień, resztę skorup ego programów odpada. Chcenia, niechcenia i w zimę jest umieraniem, jest integracją mocną, głęboką. Ale to umieranie już nie boli. To już pierwszą fazę przeżyłem w 2024. 5 już było neutralnie. Mi się wydaje, że 6 to już będzie jak jazda na deskorolce po prostu. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ale może cię sponiewierać przez całe życie, tak jak powiedział to Walkiewicz, Jacek. Ale
Ale uwierzcie mi, że tutaj to nie chodzi o sponiewieranie, bo tu odrzucasz te procesy. Widzisz te ego programy, które przysyła do twojego ciała i czujesz w ciele, czujesz w obrazach, widzisz to w obrazach albo słyszysz w jego głosie, w tej głowie, ale on to nie ja, ten głos to nie ja, te obrazy to nie ja. Ja jestem czystą jaźnią, czystą esencją, która przysłowiowe zrobienie sobie śniadania, ale patrzenie jak miodek spływa z łyżeczki do wody i fajnie tańczy w tej wodzie, jest czymś cudownym. Radością życia, jest cudem. I cudem jest obserwacja innych, jak się degradują. Pozwalanie im. To jest prawdziwa miłość. A nie, że ja będę rycerzem miłości, będę ratował wszystkich. Nie, można wziąć tylko przykład. Można posiedzieć w tej ciszy przy mnie. Ale nie przy Jarku, nie przy echo, przy obecności, którą zawsze byłem. Nieważne jakich ja słów tu użyję. I kochani, powiem wam odnośnie tego małego książę, jak on odwiedzał tych ludzi, no to tak samo ja mam teraz. Ja byłem we wszystkich tych mechanizmach, byłem na tych małych planetach, tym biznesmenem, tym pijakiem, tym samolubem, ja wszystko tym byłem. A teraz jak to wszystko odpadło, to ja widzę te programy we wszystkich dookoła. I oni czasami udają, że zakryją to przede mną i może z innymi im się udaje, to myślą, że poudają tam różnymi tekstami, ale tego nie można ukryć przed świadomością. I to nie przed Jarkiem Echo świadomością, nie, przed świadomością. Ja patrzę oczami świadomości już na tą rzeczywistość, na te prędkości, na te drogi, na ten program, który w umyśle mi trajkocze, że o kurde, tam może zaraz policja stać, a niech sobie stoi. Whatever. I powiem wam sytuację o jednym moim takim znajomym Turku, który się ze mną przyjaźni. Mówił, że wyjazd do Ålesund to expensive, że on mówi, że to jest expensive, tamto jest expensive, że to jest drogie i tamto tyle kosztuje i tak dalej. I widzę te programy, które ja miałem w sobie. I mówię, ale to nie jest expensive, taką ma cenę, jaką ma, tak? To jest po prostu neutralne. Jak ja to nazywam, no to potem będę miał taką rzeczywistość. Ja mówię, że to wszystko jest tanie i potem albo jest to zrabatowane dla mnie, albo ja pieniądze mam, kurde, z różnych źródeł, z lekkości. Nie z pracy już, nie z pracy rąk. Tam są ruchy małe. Tak jak doktor Miłość Dorota opowiada. Warto, polecam też moją siostrę, która robi filmy na YouTubie. No ten Turek tak mówił expensive, że pojechał na operację do Ålesund z Wolsztynwiku, no i zapłacił w jedną i w drugą stronę 900 koron. A jak ja powiedziałem, że chcę 400 koron za wycieczkę do Ålesund, są tam bramki, promy i paliwo i mój czas znaczy może nawet nie czas, bo ja się z nimi świetnie bawię. No to paliwo i tak, żeby nawet nic nie zarobić dla siebie, tylko żeby zrobić ten ruch, no to żeby zawieźć ich do sklepu, gdzie robią zakupy i płacą w pewnym sklepie, płacą gotówką i nie, tam są też ich bracia, którzy nie naliczają podatku i robią zakupy na przykład za 1300 koron, a płacą tylko 1000. No i tak właśnie jak się trzymam z nimi, no to też kupuję i płacę gotówką i to jest taniej niż w sklepie i uwielbiam to robić i bawić się w tym, że no i jedni kupują w takich sklepach, gdzie przepłacają 2-3 razy na promach jogurt, który w sklepie można kupić za 10 koron, kupują za 40 i potem mówią, że nie mają pieniędzy i jeszcze cały czas to podkreślają. Ja jestem miłością. Ja jestem stanem obfitości wszystkiego, co jest. Ja jestem magnesem, to też rola, magnesem
na wspaniałe istoty w tej rzeczywistości, ale ja się staję tą wodą i tym winem. Przemieniłem tą wodę, te niskie stany, pokłady myśli, emocji w cudowne, w radosne. Whatever, nieważne co robię, drobne rzeczy, a cieszą mnie, jestem wdzięczny za tego Peugeotika, który cyka. Szanuję go. Służy mi, jak wierny przyjaciel i tyle ile będzie mi służył, będę mu wdzięczny za to. No i dokończyłam tą historię i pytam się tego mojego przyjaciela, ile zapłaciło, mówi, że 900 koron. No, zrobiłem taką małą pauzę i złapaliśmy się w tym, że ile kosztowało to ile ja wziąłem, a ile on zapłacił za autobusy, za szybką łódkę, za środki transportu. Jeszcze lekarz powiedział, że nie będzie tej operacji dzisiaj. Widzicie? Przyjedź w piątek. Mi kolejne 900. No i tak to się odbywa, kochani. Tak to właśnie jest. Dlatego nałożę wam drugą historię ze sobą. Zrobiłem zakupy w Europlisie. Kupiłem sobie zasłonę. W jednym odcinku mówiłem, chyba w 7, że ta zasłona jest taka blackout, czyli jest taka jaskinia. Jak ja zakrywam okno, to uwielbiam spać w takiej jaskini, że budzę się, nie wiem, czy to jest rano, czy to jest wieczór, ale wtedy szyszynka, wtedy ta melatonina się fajnie uwalnia i fajnie śpię i regeneruje się bardziej, nie tylko ziołami. Kupiłem w promocji Aura Ring i mam smartwatch, także śledzę spanie i to wszystko. Ale to nie jest reklama, po prostu kupiłem to 40% taniej. I powiem wam, że to moje doświadczenie, a ja nie jadę sobie, tylko stoję i się ogrzewam policzek sobie ze słoneczka. Chyba będzie widać to słoneczko tutaj przez te niebo. Dobra, pomału ruszam, wezmę sobie łyka kawy i zaraz wam opowiem tą moją historię. Robię sobie kanapki, wyjeżdżam ze sobą na wyprawę, tak jakbym wyjeżdżał do jakiejś stadniny jako echoobecność z projektem Nordic Wild West. Moim marzeniem jest, żeby w każdej stajni był Nordic Wild West, nawet bez Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce. Żeby sąsiad do sąsiada, który ma konia, poszedł i zostawił telewizor, seriale, Netflix, YouTube'a, whatever, wszystko inne. Picie, niedbanie o siebie, palenie, branie narkotyków i poszedł i poobcował z tym koniem. Zobaczył prawdę, pooddychał. Zobaczył to palpitację serca na początku. Co się dzieje, dlaczego? Ego mówi, kurde, co ty robisz? Weź kolejną działkę, garnucha, weź kolejnego. Albo przypal sobie coś, zwolnij się, weź zarzuć, kurde, kilka tabletek. Zwolnij ten swój głos w głowie, bo cię zakrzyczę. Ale wystarczy to pooglądać, posiedzieć w tym niewygodnym. Posiedź, drogi bracie, droga kochana siostro. Dlatego cierpisz, bo cały czas się z tym identyfikujesz. Zrób pauzę. Złap oddech, zacznij oddychać jak dziecko, które niczym nie jest splamione, które przyszło na świat. I nie możesz się napatrzeć na ten obraz ideału żyjącej istoty bez... nazywa ją rodzic Krysia, Zosia, Heniek, Waldek i tak dalej, ale co to jest? Patrzysz na te piękne istnienia, jak to oddycha, ta żywa istota oddycha i ona nie chce być Polakiem, nie chce być katolikiem, nie chce być muzułmaninem, nie chce być, kurde, Rosjaninem. Ona przyszła tutaj doświadczać ziemskiego, cudownego życia. Bawić się, a nie cierpieć, kurde. Albo może przyszła cierpieć i potem, żeby się bawić. Tak myślę. Mam 45 chyba ziemskich lat. Na szóstym wchodzi, a czuję się, jakbym miał 27, 9.
jak słuchałem jako Jarek swojego ziemskiego wujka, brata mojego ziemskiego ojca, to mówił, że po 60 już i cały czas to powtarzał, że nie śpi, że słabo śpi i że po 60 już mu wszystko bzdyka, że go wszystko boli i tak dalej, ale to co on robił, to bardzo dobrze wie, co robi i jak życie prowadzi, dlatego ja robię zupełnie coś innego. Mam wzór z Was, dziękuję Wam, kochani, jesteście moim lustrem, a jednocześnie, kurde, drogowskazami, czy mam iść tą stronę, czy mam trzymać z tymi ludźmi, czy mam przytulać tych ludzi. Mam kumpla w takim deficycie, że on by chciał, żebym go przytulił. A ja mu wysyłam delikatną energię miłości i tyle. I tyle, ile on daje światu, ja tyle też daję mu. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Tędy droga jest, no nie? Ja będę teraz przytulał ludzi, którzy żyją w deficycie, żebym ja czuł tej szlam, błoto, plazmy. Po co mi to? Mi to nie jest do szczęścia potrzebne. Ja nie przyszedłem tutaj zbawiać ludzi. Każdy ma w sobie moc, siłę po to, ale musisz zapłacić frycowe za to. Ty już płacisz frycowe za to, że trzymasz się tej depresji 52 miliony lat. Po co ty się tego trzymasz? Nie tłum się tymi tabletkami, nie zapierdzielaj do lekarza, zatrzymaj się. Twoje ciało ci mówi, czego potrzebuje. Ono potrzebuje resetu. Wyciągnij tą wtyczkę. Plug out. Nie plug in, kurde. Rób research, czy jak tam się mówi. Zrób to, ale sama to zrób, sam to zrób. Nie szukaj istot na zewnątrz. Po to są te filmy na YouTube, które są wystawiane, patrz, bez tych bodźców. Żebyś nie był podkręcony, tylko żebyś był w nostalgii, żebyś był w kontemplacji po takim czymś. Żebyś zamiast robić 10 godzin, to po 6 się zwalniasz, wracasz do domu, nikogo nie ma i masz wtedy czas ze sobą, nie jakieś tam, kurde, głupoty oglądać albo grać w gry. Albo jeść niezdrowo, zupki chińskie, pizzę albo te inne niezdrowe rzeczy. Ugotuj. Z miłości ugotuj. Zatrzymaj się, zobacz, jak ci się ręce trzęsą, to obierz tą marchewkę, dotknij ją, powąchaj. Posłuchaj, jak ją delikatnie skrobiesz nożykiem, tym specjalnym nożykiem, żeby było jak najcieniej. Albo tylko delikatną wodą myjesz. To zobacz, jak to wszystko, jak to oddaje tobie, te piękno, ten dźwięk, ja to kocham, te dźwięki. Nie te mechaniczne dźwięki, te też są fajne, jak samochód. Okej, powiem Wam o tej mojej historii odnośnie tej zasłony. No i ta zasłona kosztowała 200 koron. Dostałem jak Wam opowiadałem w poprzednim filmie, to że czułem wstyd wtedy w tym, bo usłyszałem pewien głos, ciało dostało impuls wstydu ale już jestem bardzo mocno w świadomości w tu i teraz, w mindfulnessie, czyli nie wyglądam na zewnątrz, tylko szybko skupiam się do wewnątrz, do ciała, oddycham i wiem, że to nie jestem tym wstydem, tylko to jest emocja wstydu, którą kiedyś kupiłem, uwolniłem i gitara, ci ludzie przeszli. Nie wiem, kto to był, bo nawet nie zerkałem, bo ja zniknąłem w tym sklepie. No i nie znalazłem tej firany, a 5 regałów dalej znalazłem zasłonę, przepraszam. I znalazłem tą zasłonę. Co się stało? Wziąłem wymiary chyba 140 na 160. Tak, 140 na 160. No i na próbę. I powiedziałem kasjerowi, że czy mogę tą oddać, jak nie będę zadowolony z tego. A on mówi, nie ma problemu. No i wierzcie mi, że zapłaciłem za to więcej, zrobiłem tych zakupów, ale 200 koron kosztowała i ona była bez promocji. No ja wziąłem tą zasłonę, a tamte były po 50, po 100 koron norweskich. No i kupiłem ją za 200. Przyjechałem do domu, zawiesiłem, mówię, kurde, ciutkę jest, ale ta dłuższa będzie lepsza. Też ma 140, ale jest dłuższa, czyli nie widać tego tutaj poświaty tak pod oknem. I mówię, nie będę tam kombinował. I mówię, zamienię 50 koron więcej, tylko kosztowała 250. No i pojechałem do tego sklepu przed tym, zanim ten kolega z Turcji zadzwonił i powiedział, że wrócił z tej wycieczki z Olesund. I powiem Wam, że
poszedłem, a na tym regale była kartka 2 za 1. I nie mam bladego pojęcia, jak to wyszło. Oddałem tą zasłonę, wziąłem 2 długie zasłony za jedną i jeszcze dostałem 30 koron zwrotu za membership. Za tą kartę, którą mam tam członkowską. Nie wiem, jak oni tam ten rabat naliczyli. Ja myślałem, że to ja mam te 30 koron dopłacić. Jak mówię, nieważne, daję 100 koron w gotówce, a on mówi nie, to i każe mi podpisać paragon, że tam ten zwrot oddałem, ładnie zapakowałem. Podziękowałem tej zasłonie za to, że pokazała mi, że potrzebna mi jest jej siostra, dłuższa, nie szersza, bo szerokość jest taka sama. I byłem wdzięczny. No i miałem na paragonie 500 koron, minus 30 i minus 1 sztukę. W szoku, wierzcie mi, byłem. Czyli tak naprawdę te zasłony kosztowały, jedna sztuka kosztowała 250, a ja je miałem za 125 koron. I odjąć 30 to by było 100, po 110 koron. Nie wiem, czy w Polsce byście taką blackout zasłonę na te widne dni, na te widne poranki, czy w ogóle na słońce, nie przebija tam nic. To jest tak, bym, nie wiem, pomalował tą szybę na czarno. No nic nie przebija te światło. To jest, i uwielbiam to, że nie widzę czubka własnego nosa. Fantastycznie się śpi wtedy. I bardzo szybko zasypia się wtedy. Dlatego jak jeżdżę po tych drogach, to nudzą mi się te drogi. Widzę te widoki, cieszę się, że widzę te zamarznięte wodospady. Znowu było 7 stopni chyba, czy 6 w nocy. To zamarznięte te mini wodospady są moje po drodze, jak jadę, i cieszę się, że leży ten śnieg. Zaraz zmienię sobie buty z butów na buty z kolcami i pójdę sobie na takie wzniesienie tam. Chciałbym sobie jeszcze kupić taki monokular na jedno oko, który 8 razy chyba 36, 10 razy 36 jak czytałem, to bym musiał mieć statyw, żeby, to wtedy drży obraz, bo jest bardzo mocne zbliżenie, a nie potrzebuję, bo chciałbym oglądać sobie orły, które latają, bo czasem czujemy siebie i widzę je, jak fajnie krążą po niebie i fajne widoki, dlatego, ale podobne ceny są w Norwegii, 1800 koron, a w Polsce za 650 można kupić taki monokular podręczny, taki w jedną kieszeń można to włożyć. Też taki gadżet, ale to taki, mogę zabrać go wszędzie, tak? Mogę go zabrać na plażę, mogę go zabrać wszędzie, tak? Tego fajnie, że nie znalazłem, nie kupuję tak tylko, żeby kupić lornetki, żeby potem ona gdzieś leżała w kącie, tylko jak sobie idę, to a planuję niedługo już wypady na pod namiot. Mam śpiwór, gdzie mogę spać na minus 3, takie krytyczne, nie, minus 6 chyba krytyczne jest. Jeden jest neutralny, a plus chyba 6 jest takie, że za gorąco w tym śpiworze. Ale mam namiot, materac. Namiot kupiłem za 100 koron. Mam 2 nawet. Za 100 koron, chyba z 800 koron z Europrisu były przecenione. To wziąłem 3, bo jeden dla kolegi wziąłem, a drugi może się komuś przyda. Takie chyba dwuosobowe to są. Rozłożyłem, bardzo fajne. Mam już trochę takich narzędzi do tego, żeby mieć kuchenkę, żeby wyjść w te góry i żeby się obudzić w takim właśnie słoneczku w tle, z widokami, z kontaktem z naturą. I umysł już by mi tam podpowiadał, ale wiesz co tam, kurde, wiesz, będą węże, cudawianki i tak dalej, ale ja w pierwszym odcinku, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, nagrałem i nie było zaaranżowany. Ten wąż nie był zaaranżowany na mojej ścieżce, a ja go pogłaskałem. I jest tam na filmie, jak on syczy. I poczułem to w ciele. Wow, to było mega doświadczenie. Nie czułem tego nigdy nie odczułem tego na żywo, bo nie miałem przyjemności spotykania węża, bo mieszkając w Polsce raczej tego węża, chyba że w zoologicznym, w akwarium, ale to i czy to żmija jest tutaj taka, ale ja to nazwałem wężem
świata, tego ble świata, gdzie go też kocham i szanuję, bo jest częścią mnie, to tak jakby mi pokazał, przeszedł tak mi po drodze, znaczy ten wąż po takiej fajnej ścieżce i tak jakby mi pokazał, że ja tu też jestem. Za te twoje pijaństwa pójdziesz do piekła. Śmieszne. Tego jak się budzisz w tej czystości, którą zawsze byłaś, drogi bracie, droga siostro, to zobaczysz, że te mechanizmy, te kontrakty rodzinne, te kontrakty kredytowe na mieszkanie, na dom, to są więzienia, to nie jest bogactwo. Te samochody na raty, te rzeczy, które są takie aby dzisiaj, aby konsumpcja, dlatego ten film, ja cały czas wracam wam, kochani, do tego filmu Oni żyją, YouTube, 1988 rok. Gościu zakłada okulary, nie tak jak Echo zakłada okulary przeciwsłoneczne, tylko takie magiczne zakłada okulary. I to nie jest fantastyczny film, to jest bardzo z przekazem bardzo świadomym, duchowym. Mogę nawet też to tak ubarwić. Wtedy tam widać, że jak tam są ukryte pod tymi billboardami w tych rzeczach. Rozmnażaj się, konsumuj, nie podważaj autorytetów. Nie, to jest piękne. Wierzcie mi, jak ja mam książkę interaktywnego e-booka, bawiąc się, tworzę w Nordic Wild West, który będzie do kupienia dla ludzi, którzy już coś czują, nie dla ludzi wego albo śpiących mocno, albo w ignorancji, bo i tak tego nie zrozumieją, to będą wydane będą pieniądze no bezsensownie. To lepiej niech sobie kupią piwo, albo zupkę chińską, albo kolejną pizzę. To będzie 100 koron, to nie są duże pieniądze, albo 30 zł, także, ale ten interaktywny e-book to nie będzie 300 stron tylko będzie moja podróż. I wtedy, żeby brat, siostra, którzy zagłębią się w ten interaktywny e-book, też będzie takim przypomnieniem, takim krok głębiej w siebie. Jak tam są historie z walki, jak w sądach walczyłem i jak w Norwegii miałem sąd, jak rozegrała się komedia z tego sądu, w tym sądzie, a nie lęk, niepokój. Jak ja tam szedłem na takiej energetycznej bombie radości, harmonii, której nikt nie mógł zgasić, to kobieta, Polka, która czytała Prawa i obowiązki, to myślałem, że się obsmarkam ze śmiechu, bo mówię, do kogo ona to czyta. W ogóle się z tym nie utożsamiałem i tak jakbym był pod jakimś wodospadem i ta woda spływała ze mnie, nawet ten brud, który chcą mi zrzucić, spływa razem z tą wodą. Ten wodospad tak jakby mnie chronił. Tak to można nazwać. I sędzia, oskarżyciel, wszyscy się śmiali na końcu, a jeszcze miałem monitor przed sobą, gdzie była piękny krajobraz Norwegii pokazany, wszystko to, co kocham, zieleń, woda, chyba nawet tam ogień był, gdzieś ognisko jakieś w tle, i gdzieś tam drzewa się kołysały, czyli to było mega cudowne, tak jakby boskość, te światło we mnie, które szemanuje, ta jaźń, która by mi pokazała, zobacz tutaj, tylko kieruj uwagę tam, zostaw tą całą scenerię, jak iluzja wie, że ty wiesz, że oni wiedzą, że ty wiesz, że oni grają, to jest, wierzcie mi, że to jest jedna wielka komedia, tak jak Mieczysław Bielak mówi. Ja też posiłkowałem się jego tym fizyką kwantową i tak dalej. Jestem mu ogromnie wdzięczny za to. Nawet z nim rozmawiałem przez telefon. Miałem pewną sytuację i odebrał. I fajnie to było porozmawiać z taką świadomą osobą. I uwierzcie mi, że co chcę nadmienić, że
jak ta iluzja wie, że ty wiesz, że już jesteś obserwatorem, a nie graczem, to nie reagujesz, to jest najcudowniejsza rzecz, bo to jest takie jakby zmieniali scenariusz w trakcie. Tak jak fajnie Sylwester Stallone czasami kręci jakąś tam scenę i oni mówią, dlaczego ty zmieniłeś no tekst, tak? Dlaczego inaczej mówiłeś? On mówi, no bo mi to bardziej pasowało. I to jest, i tak samo jak tutaj widzę, jak te role są odgrywane, czasami jeszcze gdzieś, ale już teraz bardzo mało mam tych świadectw. Wierzcie, miałem cudowny wewnętrzny spokój, to jest cudowna wolność, to się cały czas transformuje, to jest przepiękne. Czy mam mało pieniędzy na koncie, czy mam dużo, nie, whatever. To jest fantastyczna rzecz. Jestem niewidzialny i możesz wpisać w czata GPT, czy on jest niewidzialny, czat jest systemowy, co on ci napisze? On ci nie może napisać, słuchaj, nie, ale słuchaj, ty podlegasz prawu, no tak, no niby jak masz dowód i ten paszport i tak dalej i chcesz jakieś ruchy robić, ale czasami podlegasz takiemu prawu, że jesteś niewidzialny, że ten brat, siostra promieniuje taką radością, albo ty jesteś tą radością, wchodzisz tą radością, tym promieniem cudownym na lotnisko, na whatever, gdzie? Nawet do banku, gdy kobieta ma, czy tam facet ma krzywą minę, wchodzisz i siadasz i jesteś obecnością, on czuje ten spokój, ona czuje ten spokój, cię obsługuje najlepiej, jak w danym dniu potrafi, jeszcze bierze szczęście z tego, jeszcze się cieszy. Jeszcze się uśmiecha, jeszcze mówi, kurde, a mam niespodziankę dla pana, mam niespodziankę dla pani. A ty mówisz, jaką? Kurde, przyszedłem spłacić tam jakieś zobowiązania, a ja mam niespodziankę dla pana. Wow, bonus albo coś. Mówisz, co? Tak jak z tymi zasłonami. Ja tak mam zawsze, cuda są moim naturalnym stanem, nawet jak ich nie ma, ja widzę cuda dookoła. Jest najcudowniejszą rzeczą. Bez żadnej roli, bez żadnych kontraktów, bez żadnych małżeństw. Bez żadnych wierzenia, że ja do kościoła pójdę i walę się w klatkę i mówię, moja wina. Jaka moja wina? Zobaczcie te programy, te mechanizmy, te kultury, jak możesz, kochany bracie, siostro, być Rosjaninem, Chińczykiem? Jak ja daję napisy, kurde, piękne 3 szósteczki, kocham was. A inne 4 czwórki, 4 ósemki, 4 jedynki, 4 zera. Gdzie jesteście? Jesteście też. Gold, władca tego świata, nie pozwala mi zapomnieć o sobie, że on tutaj też jest. Ale ja, nawet jak kroczę ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo to właśnie potem tak jest. Te zło nie ucieka z tego świata, ci ludzie nie znikają z mojej drogi. Oni się pokazują. Ale pokazują mi, czy tak jakby mnie sprawdzali, czy ja tylko znam tą wiedzę, czy ja żyję nią. Prawdą, nie wiedzą. Super, niech mnie pokazują, niech mnie sprawdzają. Check me. Wherever. Ja wiem, drogi siostro, droga bracie, że jesteś tam. Te twoje piękno w środku, które czyta tą melodię. Ojej, nasz mam ciarki. Wow, ale piękne drogowskazy, dziękuję. Te twoje serduszko inaczej puka, wolniej, bo słyszy prawdę. Nie prawdę o echo, Jarku, słyszy twoją prawdę, kochany bracie i siostro. To jest coś cudownego. Znowu te ciarki, kurde, wow. To są znaki, że dobrze mówię, że docieram w sedno. Mówiłem do siebie teraz. Z sobą. Powiem wam, że jak biegam na bieżni, na siłowni, tańczę, przepraszam, na tej bieżni, ja nie biegam, cały czas podkreślam, biegam. Taki mój start w tej no to tam jest tak dużo cudownej energii, której żadna telewizja, żadna paplanina w innych formach mi tego nie daje. To jest czas ze mną, nawet trochę byłem taki smutek mi się wkradł i jak miałem 3 miesiące Apple Pay za darmo, dostałem taki bonus, wow, i się ucieszyłem,
No i potem wyskoczyło mi 139 koron. Zapłaciłem jedne 139 koron, ale mówię, kurde, rzadko trochę używam, tylko potem na tej siłowni te piosenki i to zniknęło mi. I tak byłem na tej siłowni, chciałem włączyć tą fajną, ulubioną muzykę, mówię, kurde, jak ja nawet nie mogę teraz ściągnąć informacji, jakie tam były, i sobie zaczynałem przypominać i wklepowałem to w YouTube'a, bo YouTube mi dał miesiąc za darmo. I tak przeskakuję. Teraz dałem na Facebooka fajne takie, z taką intencją puściłem, taką leciutką, żeby ktoś mnie dopisał do pakietu rodzinnego Apple Pay, że mogę zapłacić po 50 koron, bo dla mnie to trochę jest nie do końca spójne, że 200 koron mam zapłacić za jedną osobę, a za 6 osób wychodzi po 35 koron. No i to trochę takie dziwne jest. No ale ktoś może będzie miał 2-3 miejsca, to mnie weźmie do chmury i nie robię nic nielegalnego. Z zapytaniem wyskoczyłem. I tyle. I uwierzcie mi, że to jest fantastyczne. I puściłem to, nieważne. Nie będę miał, to włączam sobie, mam nielimitowany internet w Norwegii, że mogę sobie puszczać te piosenki bez tego. Po prostu bo w tym czasie zapamiętam. I to jest, nie przywiązuję do tego wagi, ani chcenia do tego. Tak samo jak do pieniędzy, czy do wszystkiego. Ja już nie gonię za pieniędzmi. Łapię się na tym, że umysł jeszcze coś tam mówi, ale kurde, tam coś ci bywa z tego konta, ale ja się uśmiecham. A mówię, komu bywa? W mojej rzeczywistości ja mam obfitość, mogę się obsypywać złotem, diamentami. Zobaczcie, ja żeby w tej rzeczywistości coś zrobić, to muszę mieć pozwolenia, cudawianki i tak dalej, a w mojej rzeczywistości ja buduję bez żadnych zgód. Tam nie ma, że ja muszę iść do urzędu skarbowego, czy do urzędu miasta, że geodezję muszę mieć, albo ja projektuję sobie, robię takie projekty, że i tak się bawię, ja jestem kimkolwiek zechcę być. Ja robię operacje. Jestem chirurgiem. Bawię się tam, jestem strażakiem, policjantem. Nie jestem policjantem, że kogoś tam, kurde, strzelam albo kogoś karam. Ja jestem policjantem, który, kurde, zatrzymuje się, pomaga komuś. To ja doświadczyłem tego w Anglii, kurde. Pięknie. Kochani, zbliża się taki, dojechałem już do tego Ulsteinvik w Norwegii, tego miasteczka fajnego, ulubionego przeze mnie. Taki centrum moje, bardziej fajniejsze niż te Ålesund. Też jest malutkie, to jest 10 000 ludzi, tak jak półdziałdowa. Gdzie półdziałdowa? Może 1/3. Tak kojarzę. Miejscowości, gdzie mieszkałem jako Jarek, jako Forma, jako imię, nazwisko. I powiem wam szczerze, że no cieszę się, że to nagrywam. Cieszę się, to jest najfajniejsza rzecz. Ja już teraz robię takie rzeczy, które powodują uśmiech na mojej twarzy i to nie muszą być, ja nie muszę się w tym uzależniać. Po prostu puszczam to i idę dalej, i bawię się dalej. Robię pewne rzeczy. Teraz może za chwilę napiszę do mojego przyjaciela z Turcji, co myśli o wspólnej herbacie razem, tureckiej herbacie i w takich fajnych szklaneczkach malutkich. I oni nie walą tam ssaki, walą herbatę. I modlą się, mają aplikację, 5 razy musi klękać, przysiadać i tak dalej. Fajnie się na to patrzy, ale to już nie jest moje. Ja jestem nim, on jest mną, on jeszcze odgrywa tam te swoje role, jeszcze że z Bogiem tak robisz, z Bogiem tak. On szuka Boga na zewnątrz. Ja go znalazłem w środku. Królestwo Niebieskie jest w was, kochani. No i chyba tym pięknym cytatem kończymy naszą podróż w Nordic Wild West. Z całego serca, z całego światełka, z całej energii, jaką mam, wysyłam wam, kochani. Dzielę się z wami cudownym dniem. Więcej spokoju, więcej obserwacji, więcej skupiania się na sobie niż na świecie zewnętrznym. Dostrzeżenia. Życzę wam, żebyście dostrzegli te mechanizmy, żebyście nie żyli na autopilocie. Uwielbiam was, kocham was. To jest najfajniejsze. Co mogę zrobić bez waszej zgody? Nie potrzebuję żadnej zgody. Nie potrzebuję zgody, by cieszyć się w moim świecie. Fantastycznie patrzy się na te lustrzane odbicie. Pozdrawiam was z nielogicznego działania jako echo obecność z Nordic Wild West, tam gdzie natura spotyka serce.